no gość bardzo specjalny, pan Waldemar Jastrzębski. Witam pana, panie Waldemarze, bardzo serdecznie. Witam pana i witam wszystkich przyjaciół akwarystyki. Panie Waldemarze, ponieważ ja bardzo chciałem pana przedstawić trochę szerzej, ale stwierdziłem, że pan chyba najwięcej jest, najlepiej, żeby pan sam się tutaj przedstawił i powiedział, czym się pan zajmował przez te, uwaga, 70 lat akwarystyki. Także oddam panu głos i proszę opowiedzieć chociaż troszeczkę o sobie, a później będziemy zadawać pytania. No, w zasadzie już 70 lat zajmuję się akwarystyką w pełnym wymiarze hobby, bo nigdy, które rybki rozmnażałem, a różne ryby rozmnażałem, ja nie brałem za ryby pieniędzy. Ja po prostu jestem typowym hobbystą. Nawet w tej chwili nie znam w sklepach, jakie ceny ryb, jakbym chciał coś miał, jakąś nadwyżkę sprzedać, ja nie wiem. Ja nie wiem tego. No. Także typowo hobbystycznie podchodzę do tego. No i od początku, od pierwszych lat, jak się zacząłem zajmować akwarystyką, no to była akwarystyka naprawdę jak za króla ćwieczka. No, taka jest prawda. No. Teraz to się wychodzi do sklepu, jaką grzałkę chce, jaki filtr chce, wszystko się kupuje. Nie podoba mi się ta, to kupuję drugą. A w latach 50., których zacząłem się zajmować, nie było nic. Nie było nic. No właśnie, panie Waldemarze, pan zaczął w roku, mówił mi pan, 51. Tak. Niech pan powie, jak to się stało, że to akurat akwarystyka? Po prostu to były czasy powojenne jeszcze. To były czasy powojenne. Ja powiem szczerze, ja do podstawowej szkoły chodziłem, to ja lekcje przy lampie naftowej w Warszawie, przy lampie naftowej odrabiałem lekcje. Dosłownie, no. I po prostu nie było zabaw jakichś. No. Ja mieszkałem na Nowym Bródnie, to takie obrzeże Warszawy, Praga, ale obrzeże Warszawy. I moją zabawką, to może śmieszne, ale kółko z popychaczką, którym się ganiało, popychało kółko, latawiec jakiś, bo wychodziłem to z podwórka, były pola uprawne, taka jest prawda, latawiec jakiś, ognisko na jesieni rozpalić, to żeśmy się zbierali, dzieciaki, młodzież, to ziemniaki się piekło, to była rozrywka dla dzieci. To nie to jak teraz komputer, ja sobie wejdę, wszystko zobaczę, to było, jak za króla ćwieczka, naprawdę, Także ale gdzieś tam pan to odnalazł, gdzieś pan odnalazł tą akwarystykę, gdzieś jakoś to, coś pana do tego pchnęło, także wspominał pan troszeczkę o tych naszych krajowych rybach. Tak, ja powiem szczerze, co mnie pchnęło. U starszego kolegi byłem, on lepiej się w rodzinie powodziło, on miał akwarium to profesjonalne, że ramy stalowe, szyby na kit, ale były egzotyczne ryby. Ale mnie nie stać było na coś takiego, nie stać, To ja chodziłem na przykład nad kanał Brudnowski, pod mostem, teraz stację metra na Brudnie w tym miejscu jest. Obserwowałem cierniki, cierniczki i zaczęło mnie to imponować, żeby mieć jakieś rybki. Na akwarium mnie nie było stać. Na kanał Żerański chodziłem, do tej pory mam urok, że różanek, wtedy takie były bloki betonowe tam zatopione, na tle tych bloków betonowych te różanki jak stado chodziło, to ja teraz mogę powiedzieć, że one wyglądały, te samczyki, jak brzanka różowa teraz. Naprawdę przepiękne, wręcz czerwień miały. I zapragnąłem, jak mieć akwarium. Niestety pieniążków nie było. Nas było 5 plus rodzice.
ojciec tylko pracował na kolei, no to na nic nie było stać. No. Więc ojciec mnie raz zaproponował, mówi, ja ci dam, żebyś miał rybki jakieś trzymać. Ja ci zrobię coś. Okazało się, że z komórki wyciągnął tak jak, takie słoje w koszach, jak wino się robiło. Mhm. Wyciągnął ten kosz tym słojem, mówi, zrobimy z tego akwarium jakieś, no ale no, jak to, wąska szyjka. Więc mnie zaproponował, mówi, weź z domu, tam sznurek lniany jest, mówi, weź z butelki nafty i przynieś na podwórko. Owinął poniżej szyjki, na szerszej tej owozie tego słoja, owinął ten sznurek, nasączył naftą i podpalił to. I to podpalił. Jak się wypalał już ten sznurek, to mówi, dawaj wiadro wody. No to ja zaniosłem, bo pompa taka była pompowana, zaniosłem, polał na ten słój i tam, gdzie ten się sznurek palił, ten słój tą szyjkę zgubił, jakby diamentem obcięte było. A mówi, a teraz bierz cegłę i żeby te krawędzie stępić z wodą, szoruj tą cegłą i to było moje pierwsze akwarium. To było moje pierwsze akwarium, no. Także to teraz ci, którzy słuchają i wie pan, dzisiaj idą do sklepu kupić sobie takie gotowe akwarium, to teraz już wiedzą, co to było kiedyś. Tak, a to było, no, co było kiedyś, no. No i wtedy zapragnąłem rybki, no to właśnie tam tych cierniczków parę złapałem, to durszlakiem łapałem, bo to stałe stada pływały, jak z prądem wody płynęły, to ja tylko durszlak nadstawiłem, tam parę sztuk zaraz łapałem, no. Gorzej było z tymi różankami, bo to już, no to też kombinowałem jakąś pończochę, coś i tam mnie się udało kilka złapać tych różanek. I to były moje pierwsze ryby. I powiem szczerze, co jeszcze jedno. 50, to był chyba 52 rok. 52 rok. Myśmy z kolegą sobie wykopali na podwórku, u niego na podwórku, oczko wodne. Ja wtedy miałem oczko wodne. A wie pan w jaki sposób? Po prostu dół się wykopało, po środku głębiej jeszcze było i jak tam na Brudnie były domy jednorodzinne, to ci dekarze to smołą smarowali na jesień, w lato te smołą dachy i myśmy wzięli z kolegą tą beczkę po smole, odbiliśmy dno w tej beczce, z tym, że z tym korkiem zostawiliśmy do przodu, wkopaliśmy w tą ziemię, zasypaliśmy ziemią w koło, żeby ten otwór, ten korek można było odkręcić i pomógł nam taki u niego sąsiad mieszkał, murarz. Mówi, chłopaki, to ja wam zrobię jeszcze i trochę wybetonował. To w kształcie fasoli było takie akurat, no. Jak żeśmy napuścili wody, a chcieliśmy spuścić wodę, to właśnie ten korek się odkręcało, durszlak na to miejsce i ta woda w tą beczkę pustą tam wpływała i w ziemi się zostawała, no. Także i myśmy mieli taki cykl też właśnie to biotop. Różanki, cierniki, już się łapało kozy, kiełbie, żeby pod nie chodziły i roślinność to była też, no, przeważnie strzałkę wodną wsadzałem później, która wyrastała ponad wodę. Nie wywłócznik, tylko rogatek, no. Z tym, że myśmy mieli taki cykl, że może to śmieszne, bo żeśmy dbali o te ryby, ale przychodziła późna jesień, to myśmy te ryby wyłapywali, tak jak cierniczki do kanału Brudnowskiego żeśmy wynosili, w to miejsce, gdzie były złapane. Różanki, kanał Żerański i tam, gdzie żeśmy kozy łapali, czy kiełbie, w te same miejsca żeśmy wypuszczali. A na wiosnę cykl się powtarzał. Żeśmy chodzili złapać ryby, napuszczało się wody, złapać ryby, nowa roślinność i do późnej jesieni się trzymało i znów się wypuszczało. To był taki cykl
kiedy było ciepło, żeśmy mieli w tym oczku wodnym ryby. To był 52 rok, no. A teraz oczko wodne, fontanny, no. A myśmy już wtedy mieli na podwórku. Czyli także można powiedzieć, że to było jedno pewnie z pierwszych ozdobnych oczek wodnych, takich z rybami, takimi powiedzmy chyba tak. Ładnymi, kolorowymi, już wybranymi, no kozy, różanki, tak. No to piękne ryby. Tak. To były... Panie Waldemarze, a co dalej? No bo w pewnym momencie chyba pojawiły się jednak te ryby tropikalne. Tak. Pierwsze ryby tropikalne, jakie uzyskałem, to od tego kolegi starszego, no bardziej finansowo rodzina stała, dostałem zmienniaki. Tylko to nie była klatka koralowa, to było taki różowy zmienniak, no 2 sztuki dostałem. Czy to para, to nie wiedziałem, no 2 sztuki, no, które mi się nie rozmnożyły. Na pewno nie rozmnożyły się, ale to trzeba było też kombinować, jak to zagrzać. Ojciec mi już zrobił wtedy takie ramowe akwarium, już na kit sklejone były szyby, już takie bardziej profesjonalne. No ale jak to napowietrzyć, no coś, czy ogrzać. To wie pan, jak grzałki robiłem? No bo i koledzy ci starsi, no po prostu rurkę w kształcie U. Z płaskiej baterii brałem 2 elektrody, podczepiałem przewody, zanurzałem z obu stron w tej rurce, korkiem się, normalnym korkiem od butelek zapchałem, tylko przedtem wody lałem i sól dosypywałem. I jak większe zasolenie, to grzałka mocniej grzała. To była moja grzałka. I tylko trzeba było końce ponad lustro wody, żeby tam czasami nie przebiło. No. To była moja pierwsza grzałka. Jak widziałem, że za słabo grzeje, no to dosypałem trochę soli i mocniej grzała. No. To były czyli miał pan własny termostat. No to ja wie pan jaki termostat. Ja do tej pory nie używam termometru w akwariach, bo ja dotykałem do szyby i wyczuwałem jaka temperatura. No tak, to każdy z nas po pewnym czasie czuje to. No, a na powietrzanie, no to już ja miałem 15 lat, jak poszedłem do pracy. No bo to nie przelewało się w rodzinie. No, po podstawowej szkole poszedłem do pracy. Później owszem, do szkół kończyłem, bo stwierdziłem, że nie opłaca się być takim, tylko trzeba mieć w głowie trochę. No. I ja to już prawie jak pracowałem, to zacząłem kombinować brzęczyki normalne. Tylko wie pan, ja sobie dorabiałem karkas jakiś, to już w robocie mogłem, tam pytałem czy mogę, tak, rób sobie. Wiertarkę ręczną ojciec miał, to jak dostawałem trochę przewodu miedzianego, to masowo nawijałem wiertarką na tą ceweczkę, dobierałem jakieś blaszki rdzenia z jakichś transformatorów rozsypanych, to już w robocie. No. Kawałek blaszki ucinałem stalowej na sprężynie i robiłem jako elektromagnes, jako brzęczyk. No. Z tym, że musiałem dochodzić, żeby to powietrze pompowane było, nie cofało się. No to sobie tak pomyślałem, rozrysowywałem. No to trzeba było ten zbiornik jakiś, bo mnie tokarze wytoczyli, owszem, no ale jak to połączyć, żeby powietrze było pompowane, a nie uciekało. I dopiero te zawory wymyśliłem tak sobie. Na pewno do tej pory w tych rodzaju tych brzęczykach tak jest. I to był mój pierwszy brzęczyk, no, a że go słychać było, no to trudno, ale to było moje pierwsze napowietrzanie. No. Dzisiejsze też czasami słychać, szczególnie jak ma się już je kilka lat. To niestety, ale słychać je. No tak, ale brał pan
że tak powiem, czynny udział, można powiedzieć, w tej akwarystyce, ponieważ przez te wszystkie lata pan gdzieś tam te swoje ryby miał, trzymał, hodował, rozmnażał tak naprawdę. I proszę mi powiedzieć, od czego, jeśli chodzi już o samo rozmnażanie tych ryb, od czego u pana się zaczęło? Co było pierwsze? Czy rzeczywiście była to jakaś ryba żyworodna, czy jednak... No to podstawowo żyworodki, gupiki, tam, no wszystkie żyworodki. To pierwsze to ja byłem zadowolony. Jak ja pierwszy narybek od gupika miałem, to byłem zadowolony, szczęśliwy. Szczęśliwy byłem, że mam już swoje, no. Że mam już swoje. Później do coraz poważniejszych ryb podchodziłem, mnożyłem. Z tym, że koledzy do tej pory mówią, że ja mam rękę do ryb, że mnie się wszystko uda rozmnożyć. No. Nawet i w kwiatach, bo ja mam dużo w domu kwiatów. Na podwórku, jak pan przyjedzie kiedy do mnie, sklepiska takiego na podwórku Śródmieściu, no podwórko studnia, tylko duże. Ja zrobiłem teraz ogród botaniczny. Ja zrobiłem ogród botaniczny od wczesnej wiosny do późnej jesieni, kwiaty. Ja mam w telefonie nagrane. Co jeszcze? Bo iglaki duże porosły, bo ja bardziej w iglaki, żeby nie było dużo liści na jesieni, żeby to nie wrodziło. W iglakach, ale to i na tej. Magnolie mam 3. Budki lęgowe dla ptaków. Ja w tej chwili cały czas dokarmiam ptaki. Wróble, sikorki. Ja mogę się pochwalić jedną rzeczą jeszcze co do ptaków. Na moim podwórku po prostu w zeszłym roku nie usłyszałem, ale słowik zawsze codziennie rano wyśpiewywał niesamowicie, ale rozmnażały się ptaki dzwońce. To leśno-parkowy ptak. A u mnie na podwórku miały gniazda i wychowywały młode. No. Także ja mam... To jeśli było zielono, to... Tak, no. Także no, ja wchodziłem po prostu, bo ja lubię przyrodę. No. Nawet Piotr mnie mówi, ty wsadzisz kij, a ci drzewo urośnie. Bo taka jest prawda, no. Także... Panie Waldemarze, bo wracajmy mocno do akwarystyki, ponieważ czas gdzieś tam nas goni, a chciałbym od pana wyciągnąć naprawdę tych informacji jak najwięcej i myślę, że każdy chciałby to usłyszeć. Pan w tej akwarystyce, można powiedzieć, był w czasie, kiedy, tak jak sam pan powiedział, było bardzo ciężko zdobyć różne rzeczy. Natomiast kiedy już, powiedzmy, można powiedzieć, działał pan profesjonalnie, z pewnością już zaczęły się wtedy jakieś wystawy, cokolwiek i jakieś kontakty tak naprawdę po pierwsze z innymi hobbystami w Polsce, a być może i za granicą. Wie pan, dzisiaj my mamy internet, możemy napisać do każdego, ja mogę napisać do kolegi z Australii, on w tym samym momencie odpisze mi na moje pytanie i dla nas jest to proste, natomiast dla was wtedy to było na pewno wyzwanie. I jak pan sobie z tym radził? No. Po prostu myśmy zaczęli, no to nawet nie telefonicznie, tylko tam pantoflową pocztą spotykać się akwaryści, no swoje osiągnięcia, no i chcieliśmy związek założyć. Związek. Wie pan, co żeśmy zrobili? No, Pałac Młodzieży, Pałac Kultury w 1955 roku był oddany. To był chyba 57 rok, żeśmy się skrzyknęli. Dyrekcja pozwoliła nam w pracowni ekologicznej tam się zebrać, no i związek założyć. No. Ale to trzeba było jakoś ilość członków, bo to była komuna, ścisła komuna jeszcze była. To myśmy nazwiska podrabiali, żeby nas więcej było, żeby zarejestrować związek. I pozwolono nam. I myśmy mieli oparcie w Pałacu Młodzieży w tej pracowni ekologicznej. No i też żeśmy zapragnęli, no a może jakąś wystawę zrobić, a może to i zaczęliśmy
właśnie wystawy organizować. Z tym, że w dawniejszych czasach, powiem panu szczerze, myśmy organizowali 2 wystawy rocznie. Zawsze albo na wiosnę na początku było, marzec, tam koniec lutego, marzec, albo drugą wystawę żeśmy robili na Dzień Dziecka. Na Dzień Dziecka to była taka mała wystawa, z tym, że koledzy, którzy mieli narybek, po prostu dawali część roślin, część ryb i dla dzieci przed pałacem albo w ogrodzie zimowym, jak nie było dobrych warunków, żeśmy dla dzieci robili konkursy z pytaniami i żeśmy rozdawali rybki, rośliny. Dzieciaki były szczęśliwe, bo w słoiczku zaniósł rybki i to zaczęło, no po prostu dziecko w słoiczku nie da rady, to rodzice jakieś tam akwarium krecili i zaczynała się rozwijać akwarystyka. Ja powiem szczerze, ja w związku były czasy takie, że członków w Warszawskim Związku Akwarystów to było około 300 osób. Około 300 osób. Myśmy w ogrodzie zimowym mieli zebrania, bo nie było gdzie się pomieścić na salach. Także to byliście sporą organizacją jak na tamte czasy. Tak. No. To się, no, ja mówię, ja się cieszyłem, bo nawet na początku to tak, no sami dorośli, no i starsi ludzie, ale ja zacząłem, że po tych, co żeśmy rozdawali te rybki, że zaczęło dużo dzieci przychodzić. To żeśmy dla dzieci koło takie zrobili tam przy naszym związku i dzieciaki w pracowni miały nawet te, które do Pałacu Młodzieży do pracowni chodziły, to ja stworzyłem im regały, akwaria, bo niektórzy nie mogli mieć w domu. No to tam w pałacu mieli akwaria z rybkami. Tam przychodzili, sprzątali, pielęgnowali to, no. Myśmy jak jakieś ubytki były ryb tam, to żeby nie kupowały, to nosiło się im dawało, no. Także i to się przez ten właśnie nakręcała akwarystyka, no. Był nawet taki moment, to jeszcze za komuny, pamiętam to, że po prostu z Europy, jakieś stowarzyszenie z Europy, żebyśmy należeli jako my związek tam do europejskiego, ale tam były składki w dolarach, a u nas trzymanie dolara to było karalne, nie było mowy. To pamiętam wtedy, że przez jakiś czas, przez okres Holendrzy płacili za nas. To było ciszla, żeby nikt nie wiedział, ale Holendrzy płacili. No, także czyli akwarystyka nie miała podziałów. Akwarystyka nie miała podziałów żadnych. Natomiast właśnie w związku z tym, co pan teraz wspomniał, czyli że gdzieś tam pojawili się już w naszej historii Holendrzy. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy te kontakty międzynarodowe, no bo skądś też musieliście pozyskiwać ryby, prawda? To nie jest tak, że one przylatywały samolotem w takiej częstotliwości jak dzisiaj. Przylatują sobie importy i możemy sobie wybierać, przebierać i czekać, aż pojawi się konkretna mutacja głupika, jaką chcemy mieć. Natomiast jak to wyglądało wtedy? Po prostu to koledzy jeździli, bo ja powiem szczerze, ja nie byłem za granicą nigdy. Nigdy nie byłem za granicą. Pracowałem w takiej firmie, która, no mogę powiedzieć, bo to już przeszło, minęło, nawet zakładu nie ma. Uzbrojenie i elektronikę dla Układu Warszawskiego. Ja miałem zakaz gdziekolwiek wyjazdu za granicę, nawet do kraju demokracji ludowej, co ten sprzęt szedł tam też, no. Także, ale koledzy jeździli do Czechosłowacji, do NRD. Z NRD dużo ryb przywozili, no. Z Czechosłowacji też. Ja mogę powiedzieć o jednym takim, no są koledzy, którzy świętej pamięci nie żyją już, ale tak jak Jerzy Kosmala, on miał na Marymonckiej sklep. Pierwszego półdziobka to on przywiózł z NRD. Przywiózł z NRD
i tego zmienniaka. Myśmy nazywali to papagajem. Przepiękny zmienniak, płetwa górna welonowa, czerwona, ciało niebieskie, to nie, płetwa to była raczej pomarańczowa, ogon czerwony, a tu ciało niebieskie. I on przywiózł 2 samiczki i samca. Trzymał pół roku, nie mnożyło mu się i wtedy do mnie zadzwonił. Mówi: Waldek, może ty będziesz miał szczęście. Weź, może ty rozmnożysz. Ja powiem szczerze, jak do niego zadzwoniłem po tygodniu czasu, że od samiczki mam młode, to on nie wierzył. Ale w ten sposób się przetrwał gatunek. No. W ten sposób przetrwał gatunek. To samo jak z Czechosłowacji przywiózł, może żeście słyszeli, Bogdan Ziarko. On zginął jadąc na giełdę do Łodzi. On przywiózł pierwszego mieczyka kometkę. Pierwszego mieczyka kometkę tam z Czechosłowacji. I na drugi dzień do mnie zadzwonił, bo on chyba 10 sztuk przywiózł. Mówi: Waldek, przyjeżdżaj do mnie, bo muszę rozdać, żeby każdy miał po parze, czy to tam po 2 pary, żebyśmy utrzymali ten gatunek. Nie było o pieniądze, on tam płacił. Ale tutaj on chciał po prostu w Polsce utrzymać gatunek ten. No. I mogę też się chwalić tym, że po różnych krzyżówkach z mieczykami doszedłem do bardzo pięknej odmiany mieczyka kometki widlaka, ale przepiękne. No. Po krzyżówkach z mieczykami z widlakami, tylko z czerwonym, tylko wybierałem jakieś najjaśniejsze różowe, żeby, czy coś, no, żeby nie było za dużo czerwieni. No i mi się udało widlaki wyhodować. No. Także to była taka wymiana. No. Gubiki z NRD to przywoził z Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk taki profesor Henryk Szelengiewicz. On przywoził, bo on tam miał dostęp jako profesor z Polskiej Akademii Nauk, ale też przywoził od razu. No, on brał pieniądze, to mówię szczerze, on brał pieniądze, ale myśmy kupowali, bo to było coś nowego. No. Także. A sam teraz pracuję też w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk, mimo że nie mam z tym zawodem nic wspólnego, bo ja jako elektronik z wykształcenia, no, także, ale tam pracuję, tam mnie ściągnęli, tam i po prostu jestem szanowany tam. Mimo że nie jestem profesorem. No. No jak wszędzie, panie Waldemarze, jest pan szanowany, chociaż przede wszystkim w naszym środowisku. Musimy o tym powiedzieć wprost, że jednak bardzo dużo osób, ja tutaj czytam komentarze, są niesamowite i tutaj też pan Dariusz Maturski w tej chwili napisał: pamiętam, cała wymiana 150 marek poszła na rybki z NRD, a miałem kupić buty salamandry, to były czasy. No cóż, no tak. To jest właśnie chyba ta esencja naszego hobby, prawda, że jednak zrobimy wszystko, żeby zdobyć to, na czym nam zależy, a potem też wszystko, żeby utrzymać to przy życiu, co jednak wielu osobom się udawało wtedy i dzięki temu też do dziś mamy wiele ryb, a przede wszystkim mamy fajną historię tej akwarystyki, bo jednak ona dla nas Polaków była dosyć ważna. No dziś często słyszy się nawet od ludzi, którzy nie mają akwarium, a mój ojciec miał akwarium, mój dziadek miał akwarium, także gdzieś tam to wszystko zawsze w tym domu było. A mogą tam do akwarystyki z powrotem wejść. No. Ja myślę, że dużo ludzi wraca do tej akwarystyki powoli. Teraz siedzimy w domu, to rzeczywiście mamy na to troszkę więcej czasu. No, ja tylko mogę, jeżeli mogę, to oczywiście naprawdę podziękować tym polskim firmom przy organizacji wystaw, bo to jest kolosalne obciążenie finansowe. My cały czas wspierali przy organizacji wystaw właśnie pan Tropical, najpierw pan Andrzej, później pan Tadeusz, Aquael, Eurozoo jeszcze jak istniało, Badis
Ja po prostu, oni sponsorowali to, tylko ja nie chciałem żadnych pieniędzy, nic, bo ja musiałem sobie dawać radę tak z pieniędzmi, ale na przykład, tak jak Aquael, cały sprzęt mnie dawał, wszystkie akwaria, cały sprzęt, filtry, dosłownie ja zamawiałem, oni mnie przysyłali. Ja sobie zdawałem sprawę, takie, bo to różnego rodzaju akwaria. Jak na wystawach było zawsze 100-120 akwarii. I oni mnie przywozili z tym, że ja z powrotem to oddawałem. No. Tropical pokarmy. Ja miałem pracownię, gdzie były akwaria, właśnie przez pokarmy Tropicala w prezencie, utrzymywanie pracowni. No. Także jak była wystawa, na przykład hurtownia Badis, ja nie chciałem żadnych pieniędzy, bo ja liczyłem się, żeby nie mieć tam z urzędem podatkowym nic. To oni zamawiali w Czechach u Rataja rośliny na wystawę. Ja miałem do wszystkich akwarii rośliny żywe tam. No. Także taka no, współpraca była, bo przy organizacji wystaw takich jak robiłem, to przepraszam, nie wyrobił się finansowo, bez pomocy firm. Nie wyrobił się finansowo. No. No to na pewno, natomiast Także... plusem jest to, że firmy rzeczywiście czuły potrzebę tego wspierania pana i jednak tak. wspierania samej akwarystyki, no bo jednak nie oszukujmy się, że każda wystawa jest w jakiś sposób promocją akwarystyki. Tak, a jeszcze no, część wystawy była biletowana, część, bo ja sobie nie mogłem pozwolić na to, ale na przykład wszystkie dzieci za darmo, wycieczki szkolne, to wszystko wchodziło za darmo. No. Także... No ale popularność tych wystaw, myślę, że w Warszawie była bardzo duża, ponieważ dosyć sporo można znaleźć informacji o tym, o tych wystawach, jakichś zdjęć, także myślę, że sporo tam się działo. Zresztą pan niejednokrotnie był również gościem i różnego rodzaju telewizji, i różnych innych wywiadów, także no, jest pan osobą rozpoznawalną. Tak. No powiem szczerze, bardzo przyjaźnie żyłem z warszawskim kurierem. Oj, przepraszam. Naprawdę na każde żądanie przyjeżdżali na wystawy z prasy to wszyscy. Gazeta Wyborcza, Super Express to nawet pisał 2 dni wcześniej o wystawie, bo ja tak prosiłem, żeby nie podczas wystawy, tylko już wcześniej, żeby ludzi powiadał. Nawet dawniej jeszcze jak Trybuna istniała, to z Trybuny przyjeżdżali redaktorzy, pisali artykuły, ja byłem zadowolony. Mnie nie obchodziło z jakiej pracy, aby powiadomić więcej ludzi, przepraszam. Nie ma problemu. Aby więcej ludzi, żeby skorzystali ludzie z oglądania. Ja utrzymywałem wystawy przez 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie, a to na wystawy to wie pan jaki kłopot. Ja no, w połowie, na przykład pierwszy tydzień, to jak wystawę zamykałem o 18, to każdy do swojego akwarium przystępował, wystawcy, sprzątali, zmieniali wodę, brali z powrotem, żeby następny tydzień było wszystko ok. I powiem szczerze, na wystawach często ryby się rozmnażały i często, no. Jak na rybek zaczął pływać, to ludzie jeszcze z ciekawością, no. Ja jeszcze miałem no to z pewnością było bardzo ciekawe. Osobiście to już moja głowa była. To było kilka lat temu. No. W kinie IMAX trójwymiarowym na ulicy Powszyńskiej w Warszawie wchodził film taki pod taflą oceanu coś, no. I pani kierowniczka zgłosiła się do mnie, przyjechała, akurat byłem w pałacu tam
bo jakąś firmę zamówiła, chciała taką mini wystawę zrobić. No i wzięli zadatek i więcej się nie pokazali. Było 2 dni do pokazu tego filmu, to dla VIP-ów tam z Warszawy i ona zgłosiła się do mnie. Ja w ciągu 2 dni załatwiłem wystawę. To było 12 akwariów, tylko ładnych, z tym, że wszystkie swoje ryby tam wywiozłem. To było tydzień czasu ta wystawa, taka mini wystawa. I powiem szczerze, że zaprosiło nas to i firmy, bo i od was z Tropicala, nie wiem kto był, bo tam pan Gryb organizował, na tą dla VIP-ów, na ten pierwszy pokaz filmu, to i z wszystkich i z hurtowni, z tych zakładów, to było i z Eurozoo, i od państwa Jankiewiczów byli. I wyszła i pierwsze zdania, nie do VIP-ów, tylko dziękowała nam. Dziękowała nam, nawet przedstawiła sytuację, jaka była i w ciągu 2 dni myśmy zorganizowali tą wystawę i z tym, że jak dałem swoje paletki, 2 pary, to złożyły obie pary w jednym kącie, jedna w drugim ikrę złożyły tam. I też było takie paletki, ikrę już złożyły, Także było. I po tych telewizjach różnych się jeździło, aby tak. tylko promować turystykę, No to jest najważniejsze. Panie Waldemarze, ponieważ jest kilka pytań takich tutaj różnych, wpada co jakiś czas, teraz tutaj też wpadło takie pytanie, jak w tamtych czasach były utrzymywane parametry wody? Bardzo ciężko, bardzo ciężko. Ja mówię szczerze, w kranówce płynął zajzajer, tak się wyrażę, bo wszystkie, ludzie może nie wszyscy akwaryści wiedzieli, ale wszystkie solanki z kopalni tam te od wody, to płynęły przez Wisłę. A woda, żeby była uzdatniana, to najprostsze chlorowana. I teraz albo po prostu odstawiało się wodę, żeby podmienić wodę. Ja i gotowałem czasami, tylko przed gotowaniem chemii nie usunie się. To jest, mogę różne usunąć jakieś drobnoustroje, ale chemii przed gotowaniem się nie usunie. I to wtedy myśmy sobie dawali radę w ten sposób, że częściej, ale tylko po troszku. Ale po troszku podmieniać wody. Częściej, ale po troszku. W ten sposób. Innego wyjścia nie było. Bo teraz powiem szczerze, w Warszawie płynie taka woda, że ja 100%, bo ja specjalnie to robię, 100% świeżej wody o odpowiedniej temperaturze, 10 minut tam, żeby trochę powietrze zeszło, żeby bąbelków nie było, puszczam ryby i one czują się jak młody Bóg. 100% świeżej wody wlewam. Także, a kiedyś jeszcze powiem szczerze, hodowałem gubików dużo, tylko takich, bo mnie prosili właśnie z wodociągów. Brali ode mnie gubiki, ja nie brałem nawet pieniędzy. Brali gubiki ode mnie do badania wody w wodociągach u nas w Warszawie. Także proszę, mówię, trzeba tak. Proszę mi powiedzieć, bo w życiu hodował pan bardzo dużo różnych ryb. Tak. Wydaje mi się, że znam odpowiedź na to pytanie, ale sam jestem ciekaw, co pan powie. Natomiast jaka, nie wiem, grupa bądź sam gatunek, jaki jest panu najbardziej bliski? Bliska? Tak. Ja mówię szczerze, to na pewno skalar. Na pewno skalar. A mogę jeszcze powiedzieć, nie wiem, na pewno akwaryści wiedzą, pan wie, jak przed wojną nazywano rybę skalar. To ja nie wiem, przyznaję się. To była ryba księżycowa.
Nazwa ryba księżycowa, skalar. Nawet nie kojarzyłem ze starych książek, aczkolwiek tam często rzeczywiście były ciekawe nazwy ryb. Ja po prostu tęczanka. No właśnie, no bo tutaj te tęczanki chyba są do dziś. Paletka z tych klasy. Tęczanka, paleta, skalar. No przy tym mieczyki, tylko ładne mieczyki. Gubiki teraz nie mam gubików, ale myślę, że jeszcze w tym roku coś wykombinuję, że jakąś linię ładną wychowam, bo już zaczynam się kręcić za gubikiem. No, ale no mówię, molinizje, tylko ładne ryby. Ja na wystawy, powiem panu szczerze, jak pan był, pan, nie wiem, na pewno widział, że nie było na wystawach byle jakich ryb z łapanki. To było wszystko ryby wyselekcjonowane. Myśmy umówieni byli w ten sposób, że pod wystawę każdy, który miał rybki, hodował jakiś gatunek i to musiało być naprawdę wyselekcjonowane. Myśmy nawet robili, że jak ktoś na przykład, daję przykład, mieczyki chciał na wystawie, to 2-3 osoby, czy 4 nawet nieraz, i myśmy mieli swoją komisję i się jeździło do takiego kolegi, porównało z tych, co chcieli i najładniejsze dopiero były wystawiane na wystawie. Nie było obrażania, że moje nie trafiły. No, były ładniejsze, miał kto inny i takie się wystawiało ryby. No. Przecież na wystawach ja zawsze nieraz koledzy, jakieś rarytasy wystawimy. Ja mówię, nie. Będą rarytasy, będą nowe ryby, ale będą i podstawowe ryby, tylko muszą być selekcjonowane. Bo mówię, na wystawę przyjdzie 15-20 osób, co chcą rarytasów, a 90% ludzi po prostu chce obejrzeć i powiedzieć, mieczyki ja mam w domu, czy molinie. Niech sobie porówna. Muszą być różne ryby. Przecież ja jeszcze powiem szczerze, i na wystawie to ja arapalmy miałem, także trzeba było szyby kłaść, żeby kamienie, żeby nie wywaliła, tam nie wyskoczyła. Arowany miałem, co arowana to była rarytasem, a ja na wystawie pokazana była arowana. No. Także były i takie z wyższej półki ryby, ale i przeciętne, tylko musiały być to wyselekcjonowane ryby. No. Ale na pewno te ryby tak zwane, które pan powiedział przeciętne, powiedzmy, to są te ryby chyba najbliższe sercu większości akwarystów, no bo to są te gatunki popularne, które i dziś trzymamy wszyscy w akwariach. Natomiast tutaj padło też jedno pytanie, a ja wiem, że tak jest. Czy ma pan nadal tęczanki? Tak. Bo z tego też jest pan rozpoznawalny, z tych tęczanek. Tak, tak. Ja powiem szczerze, panie Marcinie, że tęczanka nie jest, jak jest młoda, nie jest rybą atrakcyjną do akwarium. Nie jest, bo jest szara, jak szprotka. Dopiero w późniejszym okresie rozwoju dostaje koloru. I na przykład jak pan Kosmala wybitnie, to z mojej, to ja go tak specjalnie zaradziłem, bo na wystawach nieraz twoje tęczanki na jego sklep pokazywałem. No taka jest prawda. I on miał akwarium z dorosłymi tęczankami i akwaria do sprzedaży z młodymi. No. I ludzie sobie porównywali. No bo tak to, szara rybka, no po co mnie takie jak nie zna? A to jest przepiękna ryba. No. To jest przepiękna ryba. No. Ja mówię, ja miałem nawet zielonego glossolepisa Vanamensis, co jest rarytasem było. Ja straciłem 5 lat temu wszystkie ryby w domu. Akwaria się proszczelniały. Wszystkie, paletki miałem dosłownie żółte albinosy, przepiękne, no 35, ja mam zdjęcia tych paletek, no wybuch gazu u mnie w domu, stropy się pozawalały, to był styczeń, nas wysiedlono, ja 2 miesiące w hotelu
mieszkałem. No i przez ten czas policja nie dopuszczała, to tylko mogłem, wpuścili mnie z policją, wszedłem, to żeby kota zabrać i papugi rozelle, no. A ryby zostały i wszystko, no, straciłem. I altumy, wszystko straciłem, no. Tęczanki i dopiero pomału sobie tam tęczanek trochę dokupiłem, no i zacząłem kombinować, mnożyć krzyżówki, robić, no. Według mnie są idealne krzyżówki, idealne, tylko ja powiem szczerze, ja bym nie puścił do sklepu, bo to dla mnie to jest krzyżówka. Żeby nie było pretensji, że ja robię jakieś krzyżówki, wypuszczam, żeby to gdzieś się do środowiska nie dostało. Ja wiem, że to się nie dostanie, bo to Australia, Papua Nowa Gwinea, część Indonezji stamtąd pochodzą. No ale trzymam dla siebie. O, dałem do Białegostoku kolegom. Na Białegostoku dałem kolegom, bo wiem, że oni dla siebie to trzymają. I jest ciekawostka jedna. Krzyżówki tęczanek mnożą się. To niekiedy przy krzyżówkach jakichś nie uzyskuje się potomstwa. Tak, no. Tak, to prawda. A się mnożą. Specjalnie z tych krzyżówek ja mnożę dalej i żeby zobaczyć, co wyjdzie. Okazuje się, że krzyżówki, które się mnożą, młode po nich podchodzą coraz bliżej do jednego z rodziców. To nie jest, że takie jak krzyżówka jest, że taka sama się mnoży. Nie. Ja mam krzyżówkę Bozemany strypacjatą. Przepiękna ryba, naprawdę. Nikt nie wie, co to jest, co to za tęczanka. Jak mnożę, to ja widzę, bo zaczynają mi z tych krzyżówek wychodzić i Bozemany. Z tym, że już nie w tak ładnym kolorze. Ale kształt Bozemany, no. Natomiast cały czas pan rozmnaża ryby, cały czas pana to bawi i sprawia przyjemność. Nie wytrzymał, no. Ja bym nie wytrzymał. I niektórzy może mogę propozycję, jak chcą tęczanki mnożyć. Zdradzę najłatwiej. Najłatwiej dać mech jawajski. Do akwarium ogólnego z tęczankami wtedy uzyska się krzyżówki. A jak się chce mnożyć dane gatunki, to tylko samca i samice. Bo były takie mowy, że ze 3 samce, ze 2 samice. Nieprawda. Jedna się wyciera, a druga będzie podkładała ikrę. Para nie będzie zjadała swojej ikry. I tęczanki się mnożą cyklicznie. To nie jest tak jak skalar złoży na liściu czy gdzieś. Nie. Ona na okrągło codziennie po trochu ikry składa. Także jak młode, jak ja zawsze tydzień czasu trzymam mech, do kotnika odrzucam, no i się lęgną i później jest różnica we wzroście, no ale to tydzień czasu, wie pan, jak się lęgną, różnica jest, dlatego w wzroście jest wielkość, no. I to nie jest to, że tam źle chowana, bo karmiona, bo jedne małe, drugie duże, nieprawda. Bo tęczanki się cyklicznie wycierają. No. Także i radzę, jak ktoś ma chęć, naprawdę łatwe do rozmnożenia. Łatwe do rozmnożenia tęczanki są. No, ja mówię, no i piękne i kolorowe ryby. Tak, i one są bardzo kolorowe. No. Bardzo kolorowe. No. Także moje hobby to tęczanki, no w ogóle wszystkie ryby. Ja co nie rozmnażałem, nie trzymałem pyszczaków. Pyszczaków, bo dla mnie pyszczaki to są, no na pewno ci, co hodują, to mają też trudności, ale mi się wydaje, że w hodowli to najłatwiejsze są. W utrzymaniu w akwarium, no. A tak, dzisiaj wiele osób twierdzi, że jedną z trudniejszych ryb jest głupik. Ja powiem szczerze, według swojego uznania, to co i żyworodne mam, na pewno ryby żyworodne gorsze w utrzymaniu są
jak i krowy. Ja mówię, jeżeli utrzymać chcę jakiś gatunek ładny, żyworodnej ryby, to 2 do 3 lat maksimum muszę dawać świeżą krew jakąś. Bo później te młode po 3 latach w tym samym miocie jak się trzyma, albo garbacieją, albo małe, nie można wychować do większego, albo przewaga od razu 80% to samcy będzie. Dlatego trzeba do żyworodnych ryb dodawać nową krew. Gdzieś ja daję tam w granicach 3 lat. No. Panie Waldemarze, jeszcze zapytam, ponieważ tutaj też padło takie pytanie, pan taką ciekawostkę powiedział o tym oczku wodnym w 1952 roku, jeśli dobrze pamiętam. I takie pytanie padło, a czym tak naprawdę wtedy były karmione te ryby? A to już powiem szczerze, owszem, dafnia, pończocha jakaś, bo kiedyś w latach 50. to powiem panu szczerze, na wiosnę każdy dołek, gdzie zostawało trochę wody, to zaraz się pokazywała dafnia, oczlik, ale podstawowym pokarmem to było właśnie trochę roboty, bo ja wykopywałem dżownicę wykopywałem. Trudno, żyletką kroiłem, to błoto wypłukiwałem na kawałeczki i rybom to podawałem. To był super pokarm. No. Tak, do dziś można znaleźć w niektórych książkach dżdżownicę opisaną jako rzeczywiście jeden z najlepszych pokarmów podczas szykowania ryb do tareł. Także tak kiedyś było uznawane. Tak, no. Ja powiem jeszcze jedną rzecz taką, co koledzy się ze mnie śmieli. Nie można było uzyskać pokarmu jakiegoś roślinnego dla ryb. Dla paletek też chciałem. To się na początku śmieli, jak powiedziałem na zebraniach, co ja robię, żeby jakiś roślinny pokarm dać. Wie pan, co ja robiłem? Lane kluski. Kluski, żółtko, łyżeczkę mąki i do tego ja dawałem tyle wody, żeby to ciasto wchłonęło, żeby nie pływało w wodzie. I po wychłodzeniu dodawałem do tego wibowid. Witaminy. Chętnie jedyne witaminy na rynku wtedy chyba. Chętnie jadły. Skalary, wszystkie ryby u mnie chętnie jadły. Jak ja mówiłem o tych lanych kluskach, to na początku się śmieli, a później wszyscy zaczęli to stosować. No. Panie Waldemarze, tutaj padło hasło, które też zresztą kiedyś i tutaj Paweł Czaprzyk pana tak nazwał, takim ambasadorem akwarystyki. Natomiast pan rozwinął ten temat wcześniej, zanim weszliśmy na antenę, mówiąc mi historię o ambasadorze. Tak. Gdyby chciał się pan nią podzielić, bo jest naprawdę ciekawa, to poproszę, proszę bardzo. Teraz wyłączę telefon, przepraszam. Nie ma problemu. Ja po prostu zapragnąłem, to były moje pierwsze paletki. Pierwsze paletki, które przywędrowały ze Śląska do mnie, małe egzemplarze, kupiłem i ten kolega, który przywiózł ze Śląska, jak po roku czasu wpadł do mnie, tak, zapytał się, to te paletki? Ja mówię, te. Co ty chrzanisz tak do mnie? Ja mówię, Jureczku, te paletki są, no. To co ty mi dajesz jeść? Ja mówię, wszystko. Tubifexu dużo dawałem, tylko ja Tubifex łapałem sam, piasecznie, na rzece Jeziorce, przy mleczarni. Ja jak pojechałem, to tam 2-3 kilo mogłem nałapać tego Tubifexu. To była dla mnie wycieczka, przyjemność. No. I tym Tubifexem też karmiłem. Dlatego pan Piotr Korzeniowski, jak przyjechał do mnie raz, ja pokazałem, to zdziwiony był.
Zdziwiony był, bo ja przy nim pokazałem właśnie, jak ja paletki karmię. Garści bifeksów rzuciłem i one sobie jadły. No. A z tym, z ambasadorem to było tak, że u mnie w administracji taki kierownik techniczny pracował i przyszedł do mnie raz tam coś krany sprawdzić, coś i zobaczył paletki. I mówi, sprzedaje pan? Ja mówię, nie, to dla ciebie, bo ja nie sprzedaję ryb, bo ja pracuję w ambasadzie Indonezji, też dorywczo i pan ambasador poszukuje paletek. Ja mówię, ale ja nie sprzedaję. Chyba po 3-4 dniach zadzwonił do mnie, że pan ambasador chce do mnie przyjechać. No ja mówię, to proszę bardzo, no dla mnie zaszczyt. No, przyjechał, to powiem, nawet to śmieszne, bo ja miałem w dolnym, bo ja mam regały. W dolnym akwarium przy podłodze te paletki, to usiadł w podłodze, normalnie usiadł po tureczku, że ja mu sprzedam. Ja mówię, ja nie sprzedaję. Ja lubię te ryby, nie sprzedaję. Ale ja nie wyjdę od pana. Dobrze po polsku mówił, bo przed Polską on był w Moskwie ambasadorem, bo mnie opowiadał później. No mówi, ja nie wyjdę od pana. No. I w końcu po takich, no nie sprzeczkach, ale dyskusji, mówię, dobra, połowę sprzedaję. No ale w co? No ja mówię, no ja nie mam. Wtedy jeszcze nie były tak używane torby plastikowe jak teraz. No. Ale miałem wiaderko takie 5-litrowe. Mówię, dobra, 5 sztuk sprzedaję panu. No i przyszło do zapłaty. On wyciągnął kupę kasy, owszem. Ale ja mówię, ja płaciłem za nie po 20 zł i 20 zł kosztuje. Tak jak zapłaciłem. Nie liczę, karmiłem, chowałem po 20 zł. On wziął, ale powiem szczerze, do rezydencji, w Alejach Niepodległości rezydencja, ja tam zacząłem jeździć, bo nieraz jak on wyjeżdżał, no w celach służbowych na zachód Europy, u nas jeszcze był PRL, no, to zawsze przyjeżdżał taki ochroniarz. Wiem, że nie wiem, czy to imię, czy nazwisko, Szachlan. No, przyjeżdżał po mnie i ja tam jeździłem zobaczyć, czy wszystko w porządku z paletkami, tam nakarmić, no. Tak doglądałem mu. Nie sprzątałem, tylko doglądałem mu tak, no. Tylko mówię, on jak do mnie przyjeżdżał, to no ja mówię, ja bym dosłownie musiał za te pieniądze, co oni mnie przywozili, to ja musiał tam ze 20 paletek sprzedawać, no, po normalnej cenie, no. Także ja miałem z tego zysk. Zyski, no. I miałem taką raz sytuację. Poszedłem w niedzielę do ogrodu ujazdowskiego w Warszawie, to przy Łazienkach jest, dafnię łapać. To chyba był czerwiec, no. Bardzo wczesny ranek, słoneczny. I jak wychodziłem już z dafnią, on przejeżdżał. Jak mnie zobaczył, że ja wychodzę, to kazał kierowcy zatrzymać, wysiadł do mnie i zaczął ze mną rozmawiać. Ale na skrzyżowaniu stał jeszcze milicjant. To wszystko obserwował. Jak odjechał, ja poszedłem na przystanek autobusowy, to ten milicjant zaczął się dopytywać. To ja mu od razu spławiłem go, on później nie wiedział, co odpowiedzieć. Kto to? No bo to flaga Indonezji na samochodzie, bo ambasador jechał. Ja mówię, kolega, przyjaciel. I ten milicjant za nie mówi. No, także... Czyli trafił pan na prawdziwego hobbystę. Tak. Dlatego Paweł Czapczyk mówi o tym, bo ja wspominałem. No, dlatego ambasador. No. Ale przez 1,5 roku przyjeżdżał do mnie, ja jeździłem do rezydencji.
No i po prostu też ze względów politycznych ja zrezygnowałem. Powiedziałem mu, że nie widzę współpracy, bo zaproszono mnie do ambasady. W ambasadzie w Piwnicach, to na Saskiej Kępie, przy RF-owskiej w tej ambasadzie, było całe pomieszczenie z elektroniką. I ten, który pracował tam, zaczął mnie się dopytywać, a to, bo on musi podawać z całego świata wiadomości ambasadorowi, ale wyraźnie wyczułem, że już wiedzieli, gdzie ja pracuję. A, czyli mógł pan się stać pierwszym akwarystycznym szpiegiem. Tak. Ja wtedy odpowiedziałem, wie pan, ja mam dużą rodzinę, ja nie chcę mieć problemu, ja się nie wiążę politycznie w nic. Moja polityka to jest akwarystyka. No, i wyszedłem tam z ambasady. Na drugi dzień przyjechał ambasador do mnie. Zaczął przepraszać, ale ja powiedziałem, bo odzywałem się do niego ekscelencją. Ja mówię, ekscelencjo, ja już nie widzę współpracy. No. Ja mam rodzinę, ja nie widzę współpracy. No. Dlatego ja zrezygnowałem wtedy. No. Ale to było gdzieś 1,5 roku tak po tym. No. Panie Waldemarze, kończy się nam czas, niestety. Wiem, że ma pan jeszcze milion historii, natomiast sami widzicie ile tak naprawdę akwarystyka może przynieść różnych historii. Ja dziękuję bardzo za to, że udało nam się chociaż troszkę porozmawiać. Coś tam tutaj przerwało na moment. Z mojej strony. Słychać? Teraz tak, proszę. Słychać? Tak? No, słyszę. Ja słyszę pana. Pan mnie? Dobrze. Tak, już słyszę. Teraz już słyszę. No. Także jak będzie jakiś wywiad potrzebny, coś, nie ma problemu, bo ja mam naprawdę wiadomości w głowie przez te 70 lat, że wie pan, no. Historii na 10 odcinków. Historii na 10 odcinków. Panie Waldemarze, dziękuję panu bardzo serdecznie za pana czas. I wszystkim, którzy słuchali, to dziękuję i zapraszam, jak będzie pan w okolicach Warszawy do siebie. To na pewno. Halo? Dziękuję ślicznie. Halo, halo, tak. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia w takim razie. Którzy chcieli mnie słyszeć. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.